to, panie Mietku, rozumiem. Taka pogoda. 8 rano. Ciepełko. Ruszamy coś fajnego wam pokazać. Moi drodzy, jestem przy ulubionej restauracji w Ksamilu. Niestety jest w remoncie. Co to oznacza dla was? Dla was to oznacza, że będzie świeżutka, nowiutka. Jedzenie tam jest prima sort. Dlaczego? Ponieważ ta restauracja jest rodzinną restauracją. Właśnie rozmawiałem z właścicielem i mi mówił właśnie, że inwestuje dla turystów, ponieważ czuje progres, rozwój całego tego regionu. A ja wam gwarantuję, że jedzenie tam jest naprawdę bardzo dobrej jakości. No i obsługa. Słuchajcie, tam gdzie jest rodzinny biznes, wszyscy się starają. Ma to wartość. A na jaką plażę pojechać? O, wybór jest szeroki. Bora Bora wszyscy wiedzą i wszyscy słyszeli. Ale tutaj mam do was niespodziankę. Paradise Beach, Lora Beach, no i jeszcze August Beach. Słuchajcie, te ostatnie to są moim zdaniem plaże, które się rozwijają, które są naprawdę alternatywą do słynnej plaży Bora Bora, która jest zawsze zatłoczona, gdzie jest kosmiczna cena za te leżaki, bo w tym sezonie, pamiętajcie, to będzie 30 euro. A tutaj ja wam tylko podpowiem, że ta plaża póki co jest za darmo. Ale pewnie już niedługo. Jakie ceny w restauracjach? Sałatka, na przykład grecka, kosztuje 450 leków. Dodatkowo trzeba domówić pieczywo, napój. Moje posiłki to koszt około 10 do 13, 15 to już jest maks euro. Czyli w lekach to jest około 800, 1000 leków, no może 1300. Czy istnieje takie zagrożenie, że może być jakaś awaria, na przykład żołądkowa? Ja myślę, że wszędzie jest takie niebezpieczeństwo. Natomiast tutaj w Ksamilu byłem w zeszłym roku, w tym roku jestem, nic takiego nie miało miejsca. Więc bez obaw możecie jeść. A ten napieprza tam na jakimś czymś. Takie informacje tylko u mnie. No i najświeższe, bo przecież 23 rok mamy, więc jak się wybieracie, to już wiecie, z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Smacznego! Moi drodzy, jak mówiłem już, zatrzymałem się na prywatnych kwaterach na tę noc. I muszę wam powiedzieć, że tak się trochę obawiałem, nie, jak to będzie na prywatnych kwaterach. Jest super. Poza tym ja wam tylko pokażę i zarekomenduję ten nocleg, ponieważ bardzo przyjazna, taka serdeczna osoba, którą miałem osobę spotkać. What is your name? Drita. Name. Yeah, it's Drita. Drita. Przedstawiam wam Dritę. Hello. Hello. How are you? How are you? Musicie używać translatora, ale naprawdę bardzo przyjazna osoba, otwarta, uśmiechnięta, zero problemów. Także jeżeli będziecie, ja wam później nagram z zewnątrz ten budynek i będziecie chcieli
za mniejszą cenę się przespać niż w innych hotelach, przyjdźcie tutaj. Jeżeli naprawdę chcecie, piszcie do mnie. Prywatne wiadomości. Ja wam powiem za ile. Ok? Zapraszam serdecznie w imieniu Drity. Bardzo fajna miejscówka, sympatyczna gospodyni. Bez żadnych, wiecie, że 11, hopie, już musisz mieć check-out. Nie. Powiedziałem, że trochę później będę wyjeżdżał. Czy mogę? Ile trzeba dopłacić? Naprawdę super. Polecam. Chodzi o to, że tani jest ten guest house, czy właściciel, czy właścicielka nazywa się Tani. Taka rozkmina. Komunikacją miejską przejedziecie z Ksamilą do Sarantu. Niecałe pół godziny, a autobus odjeżdża o wpół do każdej godziny, tak? Co godzinę. Koszt 150 leków. Tak sobie myślę, że mam z 1,5 kilometra, może 2, z bucika do takiego głównego deptaka w Sarandzie. Ale chillaucik, nie spieszymy się, pomalutku. Ja wam też hotele pokażę, żebyście widzieli. Może uda się pokazać plażę. No i kolejna miejscówka. Wygląda tak. Zaczniemy tym razem od łazienki. Od łazienki 3 osobne łóżka. Klimatyzacja. Lodówka. Jakiś tam, wiadomo, telewizor. Jeszcze chyba nigdy nie korzystałem z telewizji w hotelu. Suszarka. No i mamy taki widok. To jest 3. linia brzegowa. Trzeba trochę cisnąć pod górę od plaży, od portu. Ale już wam mówię, jaka jest cena. Koszt tego noclegu ze śniadaniem na 1 dobę to 20 euro. Bardzo dobra cena i taka fajna podusia. Słuchajcie, tu mają wszystkie takie wielkie poduszki. Źle się na tym śpi, w moim odczuciu. Taka płaska. Mam nadzieję, że się wyśpię, że będzie cicho. O poranku wolę herbatę niż kawę. No tak już mam. I wszędzie proszę dużą herbatę. No i wiecie jak to jest. No w filiżance mała. No ja to wszystko rozumiem, bo tych czajniczków tu nie mają. No to pani już pokazuje jaką chce. I co pani przynosi? Jest duża, jest duża. I możemy sobie dolewać. Jest czajniczka, dzbaneczka. I co z tego? Byle żeby herbata była. A czy jest dzbanuszku, czy... Jaki to ma sens? O czym
O, aś pojechał koleś. Na takim kanale mówisz, że nie ma znaczenia? Ważne, że wiem. Ważne, że wy wiecie. A czasami trzeba odpuścić. Czasami są wyższe cele. No. Tak jest. Smacznego wam życzę. Nie wiem, jakie jeszcze śniadanko przyjdzie, ale mam nadzieję, że dobre. Tylko wiecie co? Mam jeden cukier. Chyba, że źle zrobiłem, że do szklaneczki to wsypałem, a nie do dzbanuszka. Śniadanie nieco skromne, ale w moim odczuciu wystarczy. Tylko jestem zaskoczony jedną sytuacją. Powiedzcie mi, czy też mieliście już gdzieś tak? Jajka są zimne z lodówki. Nie wiem, czy widać, jak się błyszczą. One są zimne. Czy są ugotowane? Pytacie, czy są ugotowane? Ja nie wiem. Spróbujemy. Tak, są ugotowane. No czegoś takiego jeszcze nie jadłem. I powiem wam, że nie. Niech sobie zostaną dla kogoś innego. Ja się zajmę tymi warzywkami i serem. Takich rzeczy, jak widzieliście przed chwilą, naprawdę brakuje mi w naszym pięknym kraju, że można usiąść, sprzedać swoje płody rolne i żadna straż miejska nie będzie was szykanować z tego powodu. Koszty paliwa w Albanii poza Unią? Ano takie. Kolejna miejscówka w pierwszej linii brzegowej i robimy wjazd na chatę. Mamy łazienkę, łóżko, no i to, co tygryski lubią najbardziej, taka miejscowa. W absolutnym centrum Sarandy. Chwilę, może wam ujęcie zrobię. Ona przyjechał teraz, przypłynął, wróć. Wodolot z Korfu, więc jesteśmy kilkadziesiąt metrów od portu, czy może ze 100-150, no dobra. Koszt tej miejscówki to 30 euro bez śniadania, ale z jakim widokiem, prawda? Tak wygląda ten hotel z zewnątrz. Wejście jest z samego przejścia z deptaku na przystanek autobusowy, gdzie możecie się udać do Ksamilu. Co tu mamy? O! Browarki. O, małe 65 leków, duże 110. No, to jest taka normalna cena. Wszędzie gdzieś tak widziałem takie ceny. Nawet poniżej 100. Widzicie to? Stella, Peja 105. Jeszcze tu zobaczymy. Wydaje mi się, że bardzo drogie są rzeczy importowane z Grecji, bo tutaj najbliżej mają, nie? Okej, jakieś płatki też na śniadanie.
410, 420, takie europejskie, że tak powiem, czy nawet globalne marki. Wydaje mi się, że właśnie te importowane rzeczy tu mają bardzo drogie. Ale bardzo dobrze zaopatrzony sklep. Zobaczcie, jest pełniusie te lodówy. Mrożonych warzyw. Czy jakiegoś drobiu. Bardzo dobrze zaopatrzone tu mamy. No oni już są przygotowani do sezonu, nie? Jeszcze tu mamy jakiś nabiał z kolejnej części. Jogurty małe 90 leków. Monte 265. No. Drożyzna, jeżeli chodzi o importowane tematy. No dobra, jeszcze może wino. Wino powyżej 2000 leków. Dobra, to taki szybki przejazd przez... Ale jeszcze mięsiwo. Jeszcze wam pokażę. Jeszcze chwilę. 400. 400. 160 salami. Parówy. No i jakaś Coca-Cola. Może ja dzisiaj dziobnę sobie Coca-Colę. Soki. No, to tak byście mieli jakieś tam rozeznanie w tych tematach właśnie sklepowych, czy w restauracji, jakie są ceny, jakie jest rozeznanie. Ale tu mamy jakieś tańsze wina, popatrzcie. O, za 400. Nawet 350. O, nie jest tak źle. Oczywiście na jakieś wieczorne winobranie. Powoli robię krótkie podsumowanie wyjazdu do Albanii. Saranda plus Ksamil. I zacznę od najważniejszego. Może niekoniecznie najważniejsze, ale będzie grubo. Od kasy. Czy gotówka, czy karta? A jeżeli karta, to jaka? No i to już wam mówię na wstępie. Wszystkie osoby, które posługują się Revolutem, to powiem tak, że to możecie mieć szczęście, że nim zapłacicie. W restauracjach pół na pół. Były restauracje, które akceptowały, były restauracje, które nie akceptowały Revoluta, więc było trzeba płacić cashem albo zapieprzać do bankomatu. Jeżeli chodzi o gotówkę i noclegi, no to nie było takie łatwe. Też powiem wam, że pół na pół, a i też się nie obyło bez problemów, ponieważ jeżeli chodzi o noclegi, prywatne kwatery, no to oczywiście trzeba płacić gotówką. Ale jeżeli chodzi o hotele, to też to bywa różnie. Otóż w zasadzie terminal jest, możesz zapłacić, ale Revolut nie przechodzi. A wypłata z bankomatu kasy to koszt 700 leków za wybranie kasy, własnej kasy, więc dużo. 700 leku, to ja wam powiem, że dzisiaj jadłem kolację, sałatka grecka, pieczywo plus herbata. Wyszło mnie to 500 leków. To duże opłaty. Zatem są najważniejsze informacje. Jeżeli chodzi o kasę, Revolut niekoniecznie działa. Lepsza gotówka. Ale czy na podróż gotówkę? No, pozostawiam wam do przemyślenia. Nawet znalazłem kelnerów i dobrą restaurację w Sarandzie. Steak and Fish. Widać, chłopaki popylają, nieźle ubrani.
To chyba na tyle w dniu dzisiejszym i w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jak zwykle, jeżeli Wam się podobało, like, subskrypcja, dzwoneczek, no i nasze social media, Instagram, TikTok, Facebook. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.